Dzień dobry, witamy Was serdecznie z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Zaprezentuję Wam dzisiaj, jak wykonać krok po kroku taką oto papierową gwiazdę, którą w okresie Świąt Bożego Narodzenia będziecie mogli przyozdobić swoje pomieszczenia, nadać im takiego kolorowego wyglądu. Do wykonania takiej papierowej gwiazdy będziecie przede wszystkim potrzebować cienki papier pakowy. Ja akurat użyłam tutaj szary pakowy i kolorowy do pakowania prezentów. Do tego przydadzą Wam się też nożyczki, linijka, którą wymierzymy odpowiedni kawałek papieru, ołówek i klej. Tutaj w tym przypadku mam akurat klej polimerowy i klej papierniczy. Do tego też sznurek, opcjonalnie żyłka, za pomocą której naszą gwiazdę będzie można gdzieś powiesić. Zapraszam. Czynności będą polegały przede wszystkim na składaniu naszego wymierzonego papieru w tak zwaną harmonijkę. Ja przygotowałam papier o wymiarach 85 na 35 cm i wykonanie, tak jak wcześniej powiedziałam, będzie polegało na składaniu papieru w taką właśnie harmonijkę, mniej więcej o szerokości 2 cm. Składamy w jedną stronę, następnie zawijamy w drugą. Starajcie się robić to w miarę równo, wtedy na pewno nasza gwiazda będzie proporcjonalna i ładna. Nadmiar, który Wam zostanie, obcinamy nożyczkami. No i powstaje właśnie taka harmonijka, którą za chwileczkę zepniemy w całość. I właśnie, żeby to zrobić, należy złożyć ją na pół. Tu akurat pewne nierówności wyszły, ale i tak za chwileczkę sobie je wyrównamy. Po prostu nadmiar tych złożonych elementów obcinamy, pozbywając się właśnie nierówności. I finalnie nadajemy jej jeszcze tutaj taki kształt, więc możecie wyciąć to po prostu w trójkąt, ewentualnie po prostu tą końcówkę sobie delikatnie zaokrąglić. To nada takiej trójwymiarowości naszej gwieździe. Następnie w miejscu, gdzie nasza gwiazda składa się na pół, trzeba przewiązać. I tak jak wcześniej powiedziałam, może to być zwykły sznurek konopny, bądź też, jeżeli nie chcecie, żeby było to widoczne na ścianie po zawieszeniu, zwykła żyłka plastikowa. Także przewiązujemy sobie w tym miejscu. Na razie powstaje nam taka delikatna kokarda, ale po sklejeniu tych brzegów wszystko ładnie połączy się w całość. Żeby nadać pewnej ażurowości, nacinamy tutaj jeszcze trójkąty. Do tego przydadzą się ostre nożyczki. Uważajcie też na palce, żeby się nie skaleczyć. I po tym możemy już sklejać. Kleimy delikatnie tutaj brzegi papieru, na którym kończą się zagięcia. Tak jak wcześniej powiedziałam, ja wykorzystuję do tego klej polimerowy. Jest on bardzo mocny, a więc mamy pewność, że ta gwiazda nam się później nie rozklei.
Także łączymy delikatnie, chwilę przytrzymujemy i następnie zamykamy naszą gwiazdę z drugiej strony. Po sklejeniu w miejscu, gdzie ta gwiazda nam się łączy, możemy przeprowadzić sobie sznureczek, czy też właśnie tą żyłkę, na której będziemy zawieszać naszą gwiazdę i jeszcze doklejamy go tak, żeby był w jednym miejscu i nie przemieszczał się. Chwilę jeszcze trzymamy. I nasza gwiazda jest gotowa. Możecie łączyć je dowolnie kolorystycznie. Ja tu akurat mam czerwony papier, on bardzo ładnie wygląda z papierem szarym, pakowym. Papierową gwiazdę możecie wykonać również z torebek śniadaniowych. Wówczas powstanie taka trójwymiarowa gwiazda, w której można też umieścić delikatne oświetlenie choinkowe. Także za chwileczkę pokażę Wam, jak taką gwiazdę wykonać. Do jej wykonania będziecie potrzebować 8 albo 9 papierowych torebek śniadaniowych. 8 albo 9 dlatego, że zależy po prostu, jak głębokie są to torebki. Czasami wystarczy 7 sztuk, czasami 8. I po prostu tą gwiazdę wykonujemy w ten sposób, że łączymy ze sobą papierowe torebki klejem, smarując je po środku i wzdłuż dolnej krawędzi. Układamy jedna na drugiej dokładnie równo, tak żeby żadna torebka nie wystawała poza właśnie gwiazdę. Następnie sprawdzamy, czy gwiazda nam się zamyka. Tak jak mówiłam, w zależności od tego, jak torebki są głębokie, będziemy ich potrzebować 7-8 sztuk. Tu widzimy, że musimy jeszcze tych torebek troszeczkę dołożyć. Teraz widać, że torebek jest wystarczająco. Ona po prostu ma się ładnie zamknąć. Następnie nadajemy kształt finalnie naszej gwieździe, przycinając tutaj tą końcówkę w miejscu, gdzie torebka się otwiera, kształt trójkąta. Możecie zaznaczyć sobie to ołówkiem. Do tego też potrzebujecie ostrych nożyczek. Jeszcze wyrównuję. Następnie wzdłuż bocznych krawędzi nacinamy delikatne trójkąciki, które właśnie będą takim elementem ażurowym, ozdobnym.
Z drugiej strony również nacinamy tutaj takie trójkąciki. Jest tu gruba warstwa tych torebek, więc musimy dokładnie wyczuć, żeby nie przeciąć ich dalej. Także tak, mamy tutaj właśnie wycięte te trójkąciki, ewentualnie możemy jeszcze dodatkowe naciąć tutaj w górnej części. I tutaj te rożki też odcinamy. Sprawdzamy. Wyszło dobrze. Teraz wystarczy złączyć tutaj te dwa elementy. Na tym etapie, gdybyście chcieli gwiazdę zawiesić gdzieś w oknie bądź też na ścianie, na długości, w momencie jak posmarujecie klejem, dobrze jest dołożyć jeszcze właśnie sznurek, ewentualnie żyłkę albo jakąś nitkę. Do tego potrzebny będzie mocniejszy klej. Tak jak wcześniej mówiłam, mam tutaj klej polimerowy, także smarujemy sobie też po środku wzdłuż. Na środku możecie zrobić większą plamę tego kleju. Następnie przewiązujemy guzełek bądź też dwa dla bezpieczeństwa, żeby ten sznurek nam się nie wysmyknął i łączymy w całość. Dobrze jest złożyć ręce i mocno docisnąć. Po sklejeniu nasza gwiazda jest gotowa. Tak jak wcześniej powiedziałam, możecie w środku umieścić delikatne lampki choinkowe, co dodatkowo nada jej świątecznego klimatu. Także życzę Wam powodzenia w realizacji swoich papierowych projektów. Życzę również wesołych świąt i zapraszam też na kanał Muzeum Papiernictwa. Tam znajdziecie inne filmy warsztatowe, które może zainspirują Was do działania. Dziękuję.